Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny let's play, tym razem z gierki Broken Sword Director's Cut. Moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z wersją reżyserską pierwszej części serii Broken Sworda z 96 roku. Czym jest wersja reżyserska i czym różni się od pierwowzoru? Przede wszystkim tym, że mamy tutaj rozszerzoną fabułę. Prawdopodobnie będziemy mieli 2 godziny dodatkowej rozgrywki. Dodatkowo będziemy mieli nowe lokacje, nowe zagadki, tak więc ja jestem pod tym względem podjarany. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj polską wersję językową. Jakiś miesiąc temu wyszło nieoficjalne spolszczenie, które można pobrać na Graj po polsku. Co prawda mamy tutaj tylko i wyłącznie napisy spolszczone, grafiki itd., a dubbing jest oryginalny. Jeżeli chcielibyście zakupić sobie tą gierkę, to jest ona dostępna na Gogu za około 10 zł, ale radzę wam się pospieszyć, bo z tego co słyszałem, to gra ma być podobno wycofywana ze sprzedaży. Tak więc no macie ostatnią szansę, żeby zakupić sobie ten tytuł do swojej biblioteki i cieszyć się po prostu tą gierką. A ja już nie przedłużam, rozpocznijmy nową gierkę i przeżyjmy tą przygodę wspólnie. Paris. City of love, romance and dreams. So they say. I used to say it too. But ever since that day, the day of the murder, I've always associated my beloved Paris with death. I was at home having a bath when my editor called. Collard, get your ass over to the Palais Royale now. You got an interview. With Pierre Carchon. Yes, the Pierre Carchon. No photos, so leave your gear at home. He asked for you personally. Don't ask me why. Anyhow, this could be big, so if he makes a pass, don't forget. Just smile, say yes, and keep taking notes. So charming and so very apt. Pierre Carchon was a media king, a national hero, and one of the most infamous adulterers in Europe. He and his wife Imelda were just one step down from royalty. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. Here I was, the palace of the Media King and the Ice Queen. I pressed the doorbell and set in motion a chain of events which would change my life forever. Yes? What is it? Madame, my name is Nicole Collard. I'm here to see Monsieur Carchon. Come up, we're on the first floor. Madame Carchon, it's a pleasure to meet you. Yes, I'm sure. The Ice Queen was certainly living up to her reputation. Will you be staying for the interview? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty. You're too kind, madame. The talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you at last. Monsieur Carchon, I am honored. Oh, I'm sure you are. Call me Pierre, please. But I do not flatter you idly. I was a friend of your father. He was a great man. My father, he never mentioned. He and I were very close. And then his death. So tragic. I must... Imelda, your damned cat's in my study again.
Another Ming vase, I suppose. Excuse me for one moment, my dear girl. You journalists are getting younger each year. Perhaps it's the rest of the world getting older, madame. That was no cat. God, what? Monsieur Garçon! He's dead. I must call the police. You'd better stay here. There was a man. It was the mime. Do you think he... Well, I believe we can rule out suicide, don't you? No wonder they called her the Ice Queen. She would have been top of my list of suspects if I hadn't seen the attacker myself. And if I hadn't come across a couple of murders just like this already. One of the most important men in Europe murdered. And here was I, Nicole Collard, alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops? Or start my own investigation? It was a no-brainer. No dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy własne śledztwo. Jak sami możecie zauważyć, początek gierki różni się zdecydowanie od pierwowzoru. Tam mieliśmy scenkę z George'em, kiedy siedział przed restauracją i też pojawił się clown, potem doszło do wybuchu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj od razu przenosimy się do Nicole Collard i prawdopodobnie są to wydarzenia przed tamtą scenką z George'em. Przyznam wam się szczerze, że nigdy nie grałem w wersję reżyserską, jest to moje tak naprawdę drugie odpalenie. Za pierwszym razem odpaliłem sobie tą gierkę, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda, ale co tak naprawdę mamy tutaj do zrobienia? Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie, doszło do morderstwa jakiegoś ważnego człowieka w Europie. Możemy mu się przyjrzeć. Mimes and guns don't usually go together, but I had an idea that this was no ordinary mime. I'd come across this murderer before and written about him. The costume killer. At least that's what I'd called him. Okej. I closed his eyes. It was the least I could do for the poor fellow. I had closed his eyes. Rigor mortis hadn't set in yet. Dobra, zamknęliśmy mu oczy, żeby wyglądało jakby spał. Mogę mu prawdopodobnie odgiąć marynarkę. Some people hate searching corpses for clues. Me, I'm okay with it. Reminds me of an old boyfriend. No mamy zdecydowanie ranę postrzałową, tak? Gdzieś tutaj po lewej stronie, pod lewe żebro. Carchon had been shot. A, mamy łusk od pistoletu. In his pocket, I found a ticket stamped Bateau de la Conciergerie. Taking the ticket meant I tampered with the evidence. There was no going back now. A jednak był to jakiś bilet. Aby użyć przedmiotu z ekwipunku, na otoczeniu klikamy na ten przedmiot i przytrzymujemy klawisz myszy. Trzymając przycisk myszy przeciągamy przedmiot w miejsce interaktywne. No dobra. It was a boat ticket stamped Bateau de la Conciergerie. When I was a little girl, Papa used to take me on the Bateau Mouche as a treat. Dobra, mamy jakiś bilet w ekwipunku. A tu mamy swój notatnik, tak? Okej. Dobra, wydaje mi się, że przy tych zwłokach nic więcej zrobić nie możemy. Możemy za to spojrzeć na stolik. Albo tak mi się wydaje, że możemy spojrzeć na stolik. W każdym bądź razie na regał z książkami już na pewno. The bookcase was filled with obscure first editions. Popiersie. A bust of Pierre Carchon, humble servant of La France. Okej, czy to nie jest popiersie właśnie tego kolesia, który tutaj zginął? Tak mi się wydaje. I tu mamy drugie popiersie. Pierre Carchon again. His eyes seemed to follow me around the room. O, mogę spojrzeć na zasłonę okna. You had to end it to the Ice Queen. She sure knew her fabrics. A small round piece of glass had been cut out of the pane. This was a professional job. I didn't want to cut myself and leave blood on the glass. Call me old-fashioned, but I like to keep my DNA to myself. Rozumiem, ale widzę, że mogę otworzyć drzwi balkonowe.
The killer must have used a ladder to reach the window. He was long gone. Guess he folded that ladder up, popped it in his pocket and took it with him. Dobra, udało mi się wyjść na zewnątrz budynku. Ewidentnie, no, włamywacz dostał się tutaj po drabinie, ale no, my po tej drabinie zejść w dół nie mogliśmy. Automatycznie Nicole cofnęła się z powrotem do budynku. Dobra, wydaje mi się, że w tej lokacji sprawdziliśmy sobie tak naprawdę już wszystko. Wyjdźmy zatem na korytarz. No chętnie bym porozmawiał z tą kobietą, tak? The police could turn up at any minute. Somewhere there were clues to the murder and I needed to find them. Okej. Tu widzę, że są jakieś drzwi. A fine baroque door. It would look great in my apartment. The door was locked. Ale drzwi niestety są zamknięte. Widzę, że na ten stolik mogę spojrzeć i jest tutaj jakaś kartka, którą będę mógł zbadać. A Louis XIV table with an antique cloth. Imelda had taste. But hey, with a husband that rich, taste is easy. Co my tutaj mamy? O, jakaś serwetka. A beautiful cloth had been draped over the table. It was embroidered with an unusual cross. I reckoned that cloth might just turn out to be useful. Serwetka trafiła do mojego ekwipunku. Zobaczcie, mamy jakąś dziurwę. There was a tiny hole in the tabletop. Part of the inlay had been chipped away. Even my fingernail wouldn't fit into such a small hole. No dobra, czyli nie jestem w stanie tutaj włożyć swojej dłoni, tak? W ekwipunku mam tylko i wyłącznie bilet. No i mam tą serwetkę. Czyli nie mam nic, co by mógł tutaj umieścić. Ale poczekajcie, cofniemy się jeszcze raz do tych zwłok, które tutaj leżały na ziemi. Pierre Cauchon was stiff for the... Bo wydaje mi się, że właśnie widziałem tutaj spinkę. It was one of my hair clips. My favorite, in fact. It must have fallen when I was knocked down. Dobra, i wydaje mi się, że za pomocą tej spinki uda mi się zajrzeć do tego otworu. W sensie, no włożę tą spinkę do otworu i, no nie wiem, coś się pewnie wydarzy. Dojdzie do jakiejś interakcji. Aha! Nico, you are just so damn good at this stuff. O, co my tutaj mamy? Jakiś klucz? Co to jest? A key had been hidden in a secret compartment. A modern key. Instead of comforting Imelda, I was ransacking her flat. Why? Because there was something going on here, and I had to get answers before the cops arrived. And hey, she'd been rude to me, so she had it coming. Klucz trafił do mojego ekwipunku. A key. Maybe a safe key. Klucz do sejfu, tak? Czyli będziemy musieli znaleźć jakiś sejf. Okej. O, tu też coś mogę zabrać. It was a tube of acrylic paint. French ultramarine. Just the color I was after for my bathroom. I'm sorry, I have to go. Someone is... Wziąłem tubkę farby. Young lady, what are you doing? Oh, this paint. It's my favorite color. For God's sake, keep the damn stuff. Udało nam się zabrać tubkę farby, tak? The tube of paint from Imelda's easel. French ultramarine. A widziałem, że ta kobieta dzwoniła przez telefon. Prawdopodobnie powiadamiała policję o całym tym zajściu, które doszło tutaj. Imelda had talent, but I certainly wasn't going to tell her that. No, chciałbym z nią porozmawiać na ten temat. Excuse me, madame. Yes? I am so sorry for your loss, madame. No, you're not. You're a journalist. Journalists don't feel sorry. Not true. We shall see. Why did your husband send for me? What did he want to discuss? I have no idea. His business was his business. He never told you anything. No, and frankly, I preferred it that way. Okej. How did your husband know my father? I have no idea. You didn't know him? Nicole Collard? Pierre knew a lot of people I didn't know, most of them women. Why would a mime want to kill your husband? Pierre had plenty of enemies. Half the husbands in Paris for a start. This is quite a scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines.
Just because I am a journalist. Don't patronize me. You're all cut from the same cloth. Do you have any moral sense at all? Czy my mamy poczucie moralności? No zdecydowanie mamy. Yes, that's why I do this job. You do it to see your name in print. As if my editor gets the byline, I just do the work. Well, don't expect my sympathy. The police will be here soon, madame. Is there anybody you would like me to contact? Family, friends? No, I have no family. Pierre and I were... He was all I had, really. Not much, was it? The dutiful wife. That was my role. He never talked, never let me in. I know one thing, madame. What? If you want to find out who killed your husband, then you let me do the job, not the police. Why? How do I know I can trust you? Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already, I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. You really do have a moral sense, don't you? I trust so few people. And perhaps Pierre really did think that you could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this. It's the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. It was Pierre's room. I rarely went in there. I couldn't. I was too scared of what I might find. Thank you. I promise you won't regret this. No dobra, otrzymaliśmy klucz do pracowni malarskiej. Jeżeli ktoś chce, może przeczytać sobie te notatki. It was the drawing room key. Klucz do pracowni, a pracownia znajduje się prawdopodobnie po prawej stronie, ale jeszcze zobaczymy, co kryją te drzwi. I thought of leaving, but was sure there was more to find. It was the way out. A beautiful, expensive antique. Niestety drzwi są zamknięte, tędy nie przejdziemy. Okej. Czyli tak, otrzymaliśmy klucz od tej kobiety. Now we were getting somewhere. No i teraz możemy wejść do środka. Co my tutaj mamy? Jest kominek, jest jakiś obraz nad kominkiem. Mamy włącznik światła. I didn't need the lights on. It was light enough already. Even the light switch looked impressive. The painting showed the Cachons together, in love. As the poet said, the past is a different country. Or did I read that in a fortune cookie? Mamy jakiś obraz, tak? Przedstawiający dwójkę myśliwych z psami. The Cachons. Noblesse. The painting was attached firmly to the wall. Obraz był solidnie przymocowany, ale mamy jakiś przycisk. There was the very faintest of clicks. Okej, ale czy coś się wydarzyło? Coś się otworzyło? No nie wiem, nie sądzę. Behind the picture was a safe. Mamy tutaj safe. I prawdopodobnie jest to otwór do tego klucza, który wzięliśmy ze stołu. No i proszę bardzo, co my tutaj mamy? There was a strange stone cylinder in the safe. Jakiś artefakt. In the safe was some kind of artifact. There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the artifact, and Carchon was past carrying. No, tak się składa, że my wzięliśmy farbę akrylową. Więc obstawiam, że w jakiś sposób uda się odbić te symbole, być może na tej serwetce, którą tutaj mamy. Spróbujmy. Putting the paint straight on the cylinder would be too messy. The paint would go everywhere. Okej. No. O,
to nie zadziała. I smeared the paint all over the cloth. When I do messy, I really like to put my heart into it. I hoped this was going to help. They don't make lace like that anymore. I wiped the paint-covered cloth over the surface of the stone cylinder. It took me right back to art class at school. And Maurice, my gorgeous art teacher. Such a shame they had to fire him. Ah well. Concentrate, Nico, concentrate. Dobra, udało mi się odbić farbę akrylową na tym walcu, ale jeszcze w jakiś sposób chciałbym te symbole odbić na jakiejś kartce albo coś takiego. Tylko czy my takową kartkę gdzieś tu znajdziemy? No bo save ewidentnie jest już pusty, nic więcej stąd wyjąć się nie da. There was nothing else to take from this. No właśnie. This wasn't the time for me to lie on the sofa doing my Marie Antoinette impression. Though it is very popular at parties, especially with gay guys. Don't ask me why. The sofa was antique. For one horrible moment, I had an image of a naked cochon wriggling around on it with a young journalist. Oh. Usiąść się tutaj nie da, ale widzę, że mogę spojrzeć na stolik po prawej stronie. As expected, the desk was yet another priceless antique. Yawn. The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. O, może na tej bibule będę mógł to odbić. Spróbujmy. Genius! The roller and the paint worked just as I planned. But what did it say? Co my tutaj mamy? A secret message had been printed on the blotting paper. It was some kind of coded message. It read, sub judice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. I suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The conciergerie on the Ile de la Cité by the river housed the ancient law courts. So, sub judice could in this case mean literally under the law courts, below the conciergerie. Czyli obstawiam, że będziemy mieli nową lokację, do której będziemy mogli się udać. Ale Rolling out it read sub judice. Below it was a sequence of letters S, D, S, S, D, S, S. no właśnie to jest ciekawe, nie? SDSSDSS. Co to może oznaczać? I didn't want to take the tray, but I knew that I could use it. The in-tray, like everything else in this place, was beautiful. One day I was going to have an in-tray like that. Jest jakiś słonik, którego mogę zabrać. My heart skipped a beat. It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. I knew for certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box. So Cochon had known my father. They really must have been friends. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. This was a huge story. It was also one, but I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Okej, słonik trafił do mojego ekwipunku. Niko powiedziała, że prawdopodobnie już tutaj wszystko odnalazła, więc obstawiam, że będziemy mogli opuścić to muzeum, czy co to jest. Locked, not surprising really. Niestety jest zamknięte. Okej, wyjdźmy ponownie na korytarz i ponownie porozmawiajmy z tą kobietą. Co prawda, no nie powiemy jej, że otworzyliśmy save jej męża i co udało nam się odkryć, ale być może jakieś informacje dodatkowe się od niej dowiemy. Did you find anything useful?
This carving, do you know anything about it? It was Pierre's. What does the statue have to do with... Please, I need to know. He was given it by a friend, something to do with Africa. He never explained any more. No, but I think it was important to him, always on display. Why? It was carved by my father. Oh, I see. I didn't know. Imelda, I will do everything I can to find the killer. Thank you, my dear. And if the police ask, Don't worry. You were never here. Sub judice was the key. I was going to have to find a way under the conciergerie. I decided to head straight for the quayside on the Ile de la Cité. If there was a way of getting under the conciergerie, it would have to be from there. Canchon wasn't the type for messing about on the river. He was up to something down here. Something that got him killed. No i dotarliśmy nad jakąś rzekę. I wasn't leaving yet. I had a hunch there was more to find. Dobra, widzę, że cofnąć się nie mogę. An old boyfriend of mine owned a barge once. Dampest relationship I ever had. In every way. Na barkę też w żaden sposób się nie dostanę. Dobra, ale co my tutaj mamy? No mamy jakieś wejście do budynku, tak? Zakratowane wejście. It was the old boathouse for the conciergerie. If I was right about the meaning of sub judice, then the answer had to lie somewhere here on the quayside. The fence wouldn't move. Przez tą kratę nie dostanę się do środka. Spróbujemy przez drugą. This fence wouldn't move either. Nie ma w ogóle takiej możliwości. I obstawiam, że przedmioty, które mam w ekwipunku na kracie użyć się nie da, tak? No właśnie, z pinką raczej tego nie otworzę. Są drzwi prowadzące w górę, ale widzę, że tutaj po prawej stronie też jest wejście, prawdopodobnie do tego hangaru. I wasn't leaving yet. I had a hunch there was more to find. I obstawiam, że to właśnie tymi drzwiami musimy dostać się do środka. Ale zobaczcie, mamy też takie symbole podobne do tej na serwetce. The cross looked familiar. I'd seen it before. It was embroidered on the lace cloth I'd picked up at Carchon's apartment. I knew I was on the right track. No właśnie, wszystkie tropy prowadzą mnie do tego miejsca. I tried pushing the fence, but it wouldn't move. A strange pair of locks stopped the latches from releasing the gate. Krata jest zamknięta, ale mamy dwa rodzaje zamków, tak? Mamy zagadkę z zapadkami, tak? I obstawiam, że ten element, który jest tutaj, musimy umieścić w tym miejscu. I musimy tak poruszać tymi zapadkami, żeby się tam dostać. Yes! One down, one to go. Dobra, trochę czasu mi to zajęło, dlatego postanowiłem to dociąć. Ale mamy jeszcze drugi zamek, który, myślałem, że będzie miał bliźniaczy układ, ale niestety widzę, że jest to inny układ niż ten, który układaliśmy przed chwilą. Nothing like a good convent education for honing your lockpicking skills. W końcu się udało. Przyznam wam się szczerze, że troszeczkę się z tym męczyłem. Ale widzę, że wejście stanowi teraz dla nas otworem. For a room full of junk, that was one very This place was definitely fishy. In more ways than one. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy konstrukcję jakiejś łodzi, a raczej szkielet. Oops. Chyba delikatnie to popsuliśmy.
I'd wrecked the skiff. Not that it was... Moving the skiff would only damage it more. Okej. Ale widzę, że nic przy tym zrobić się nie da. I really didn't want to pull the fence back up and risk trapping myself in this place. Dobra, widzę, że kraty też podnieść nie mogę, ale tutaj ewidentnie leży jakiś przedmiot. An old shell case. I wondered what that was doing there. O, wzięliśmy łuskę. The brass case was smooth and perfectly round. No dobra. Widzę, że jest jakiś przycisk i zamknięte drzwi. No handle, nothing obvious. But there... So, a stone door. There had to be a mechanism to open it. The words sinister and Dexter were carved on either side. Now any good convent girl like me knows the old Roman for left, right. But what did it mean here? Mamy Sinister i Dexter. Obstawiam, że podpowiedź mamy na tej serwetce, nie? Tam, gdzie były te słowa S, D, D, S i tak dalej. Rolling out the painted cylinder had given me a print of a secret message. It read, Subjudice. Below it was... Czyli mamy S, D, S, S, D, S, S. I obstawiam, że do tego otworu też muszę, nie wiem, być może włożyć ten cylinder. Mystery solved. Carchon stones with a satisfying click. Czyli mamy tak. S, D, A satisfying click told me I turned it to the right position. Another click. Another step closer. S, S. I chyba znowu 2 razy SS. I love the sound of locks clicking open. No i proszę bardzo. Udało nam się otworzyć kamienne drzwi. To jest jakaś świątynia. Mogę spojrzeć na krzyż. I tylko tyle. Oh my god! The slab came down with a hell of a force. No dobra, kiedy kliknąłem na krzyż, drzwi się zamknęły, ale otworzyła się kolejna taka płytka z otworem. With nothing to hold it up, the cross dropped back down again. If I was going to get a closer look at the panel, I'd have to find a way of keeping the cross up. Czyli coś muszę użyć na tym krzyżu, żeby podtrzymać go na górze, żeby te drzwi się nie otwierały. O, poczekajcie. Ut lex vel ut next sumito. To the law or unto death submit. I guess these people didn't believe in liberté. Yes, I'll admit it. I was a swot at school. I also wore lipstick and the nuns never knew. Prawo albo śmierć. The panel wouldn't move. The panel was... Panel ani drgnął. No dobra. Spróbuję ponownie postawić ten krzyż do góry. Lifting the cross closed the entrance door. And I zobaczę, jakie mam elementy w ekwipunku. A nie wiem, być może tą łuskę muszę tutaj włożyć, ale... spróbujmy. the stone cross was propped up. Now I was getting somewhere. No i świetnie. Dzięki temu możemy teraz zobaczyć, co to jest za otwór w ścianie. I touched the slot. Nothing, which was good. I've always been attached to my fingers. This slot was designed for something specific. But what? Czyli coś tutaj mogę włożyć, tak? Mam tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o okrągłe przedmioty, no to ten klucz. Ale widzę, że go tutaj włożyć nie da. Ale z drugiej strony... No way would I be able to... Dobra, wiecie co? Mam pewien pomysł. Tylko nie wiem, czy to zadziała. Wyjmę ponownie łuskę z tego krzyża. I removed the shell. Otworzyły się drzwi.
kiedy tutaj wyjdę... I removed the stone cylinder. No i drzwi się nie zamknęły. Czyli już wiem, po co jest ten otwór tutaj w ścianie. Po prostu ten cylinder, który włożyliśmy na zewnątrz, musimy też włożyć wewnątrz. Okej. Czyli jeszcze raz, podejdźmy sobie do krzyża, zablokujmy go za pomocą łuski. I obstawiam, że teraz ten metalowy walec muszę włożyć w ten otwór. No i świetnie. The artifact slotted into the hole perfectly. Behind the old walls, I could hear some kind of mechanism groaning into life, but whatever had been triggered had now jammed. No i mamy kolejne drzwi, które się otworzyły, tak? A hidden door. This was getting interesting. Shame I was going to have to find a way to prise it open. The gap was too thin for me to get a grip. I needed something thin enough to prise the door open. Potrzebuję czegoś cienkiego, żeby otworzyć te drzwi. No dobra, spróbujmy tam włożyć spinkę. I was going to need something a lot stronger than a hair clip to free the door. Czegoś mocniejszego. A, nie mogę tego tutaj użyć. A słonika? Też nie. I tego też nie mogę tutaj użyć. O kurde. Czyli wychodzi na to, że... no bo tak, kiedy wyjmę ten walec, to automatycznie te drzwi po lewej stronie się zamkną. Więc tego walca raczej tutaj wyjąć nie mogę. Mogę wyjąć za to łuskę, ale kiedy wyjmę łuskę, to ponownie otworzą się te drzwi, tak? I removed the shell case. The cross didn't drop back down. Some kind of... Aha. Czyli ja mogłem wyjąć łuskę. Te drzwi w dalszym ciągu są zamknięte. Aha, no to chyba jasne, nie? Gdzie tą łuskę muszę użyć. The gap was too narrow. I needed something flatter to work into it. Potrzebuję czegoś bardziej płaskiego. A w jaki sposób miałbym spłaszczyć tą łuskę? No jedyna myśl, która przychodzi mi do głowy, to żeby zmiażdżyć ją tymi drzwiami, ale... Krzyż jest cały czas uniesiony w górę. Aha, rozumiem, że kiedy wyjmę walec, to te drzwi się otworzą, tak? A te się zamkną. Dobra, plan jest taki. Czy ja będę w stanie tą łuskę umieścić tutaj? I teraz, kiedy kliknę na krzyż, to te drzwi się zamkną, spłaszczą łuskę. Dzięki temu będę mógł ją włożyć tutaj pod spodem. Okej. Chyba o to chodziło. Tak mi się przynajmniej wydaje. The stone slab had flattened one end of the shell case. Tylko teraz pojawia się kolejne pytanie. Czy ja ponownie tą łuską będę mógł zablokować krzyż na górze? Bo kiedy ona jest spłaszczona, ale nie, z drugiej strony jest okrągła, tylko z jednej strony jest spłaszczona. Dobra. Weźmy zatem teraz, wyjmijmy tą łuskę i włożymy ją tutaj pod spodem. I removed the... No bo krzyż już jest zablokowany i nie opada. No i udało nam się otworzyć kolejne wrota. Another good use for a shell case.
Another secret room. Somebody had something to hide. But was it what I was looking for? Dobra, i teraz moje pytanie brzmi, czy kiedy wyjmę ten kamienny walec, to te drzwi się zamkną, czy będą stanowiły dla nas otworem? No bo obstawiam, że pewnie tam też w pomieszczeniu będzie taki otwór w ścianie, gdzie będę mógł to umieścić. Aha, czyli jednak ja z tym walcem już tam przejść nie mogę. I wasn't going to risk damage. Cholera no. I całą czynność muszę powtórzyć na nowo. Ale łuskę sobie oczywiście weźmiemy, bo może mi się jeszcze przydać. I removed. Wow. Through the darkness, I could see that this was a stateroom. But for what purpose? And how did it tie in with Carchon? Ale jest tu strasznie ciemno. Nie wiem, czy jest gdzieś jakiś włącznik światła. W każdym bądź razie nie widzę żadnych punktów interaktywnych. Sprawdzę, może jakiś włącznik jest przy samych drzwiach. Albo i nie ma. Amazing! The thing still worked. The room... No jest, światło. Słuchajcie moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Rozejrzymy się po tym pomieszczeniu już w kolejnym po weekendzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!